Dzień dobry. Mamy piątek późne popołudnie i teoretycznie cały weekend w planach. Mówię teoretycznie, bo w praktyce zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie było mnie tu ponad tydzień, 8 albo 9 dni, jak dobrze liczę. No w zasadzie był wyjazd i trochę tam po drodze różnego rodzaju też ciekawostek przyrodniczych. No ale głównie wyjazd w innym celu. Potem po powrocie lekkie przeziębienie. No i tak wyszło jak wyszło, że nawet teraz jeszcze do końca chyba mój głos nie jest taki w 100% zdrowy. No ale już czekać więcej nie chciałem i przyjechałem. Piątek w zasadzie późne popołudnie powiedziałem, bo słoneczko już pewnie z godzinkę jeszcze będzie i potem zajdzie. Ale tak, ja byłem tu przed wyjazdem na jakieś 2 godzinki. W zasadzie nie nagrywałem nic, zrobiłem tylko kilka fotek, bo troszeczkę pourzędowałem w ogródku, troszeczkę zrobiłem porządku, pozbierałem różnego rodzaju nasiona, buraka, marchewki, pietruszki, sałaty, no po prostu co się działo i nazrywałem troszeczkę warzyw też do miasta. No i w zasadzie ten czas szybko dosyć zleciał, teraz ten tydzień, no i widać, że pomału robi się jesień. No co to dużo mówić, no zaczynają oblatywać pierwsze listki, już się zaczynają żółcić, więc kto wie, jak będzie dalej. No ja mówię, że przyjechałem teoretycznie na cały weekend, no ale zobaczymy, jak to będzie, bo niby od niedzieli ogromna zmiana pogody, oczywiście na niekorzyść, deszcz, zimno i tak dalej, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zajrzałem już do budy, no widać, że sianko uleżane, więc jednak piesek musiał się jakąś nockę czy 2 tu przespać. Nie bardzo uleżane, ale zawsze coś. No dziś już godzina taka, że w zasadzie nie ma co jakiejś poważniejszej roboty chyba rozpoczynać. Więc pewnie znowu wejdę do ogródka, bo tam nie wszystko udało mi się ostatnio pokończyć. W zasadzie szybko zrobił się wieczór i potem się śpieszyłem. A tu jeszcze sporo różnych rzeczy jest tak naprawdę do ogarnięcia. Jeszcze muszę troszeczkę poprzerzedzać te pomidory, które były przy samym płocie. Jak widać, niektóre ładnie dojrzałe, no ale tu już góra rozrasta się jak nie wiem, a nie powinna. Szpinaku ogromne ilości, naprawdę przeogromne, więc trzeba będzie pomyśleć, co z tym szpinakiem zrobić. No zebrać resztę nasion cebuli, bo widać, że też już zaczynają pękać. No i potem zobaczymy, co więcej. Oho, widać to, czy nie widać? Wypłoszyłem, sarenka czy koziołek? Trudno powiedzieć. Gdzieś jeszcze tam w oddali sobie pomyka. No ale niestety nie udało się w szczegółach nagrać. Trudno, tak to bywa. Wracamy więc do ogródka. No trzeba będzie też troszeczkę zadbać o te pomidorki. Te, które już mocno dojrzałe, to pozrywać. No i ogólnie tu ostatnio był taki bardzo ciekawy kształt pomidorka, więc pokażę go wam, bo mi przypomina on 2 rzeczy. No domyślcie się, jedną powiedzmy dla dorosłych, a drugą dla dzieci. No tą dla dzieci to pokazuję, no a dla dorosłych pokazywał oczywiście nie będę. Okej, nie ma co chyba gadać, bo to została dosłownie godzinka w tej chwili ładnego jeszcze dnia, więc ja się biorę za obrywanie tych pomidorków, no i zobaczymy co jeszcze, pewnie pozbieranie reszty nasion. Sekator poszedł mocno w ruch i w zasadzie wszystkie te krzaczki, które były przy płotku, poobrywałem z liści i wierzchołków. No już nie ma co liczyć, że tych pomidorów narośnie więcej. Fajnie jakby to wszystko zdążyło się dobrze dojrzeć, bo o ile takie to na pewno. No ale było też kilka zielonych jeszcze całkowicie pomidorów, bo wolę serce. Więc mam nadzieję, że będą miały więcej słońca, więcej przewiewu. No i jakoś tam się będą jeszcze dojrzewały. Ogólnie to i tak się bardzo cieszę, że udało się te pomidorki wszystkie odratować, bo jak ta zaraza weszła, no to już myślałem, że nic z tego nie będzie. A tak po 2-krotnym pryskaniu w sumie chemią, chcąc nie chcąc, i po obrywaniu większości liści, no jak widać troszeczkę na tych krzaczkach
jeszcze, mimo że już się rozpoczyna przecież jesień, się ostało. No tych koktajlowych to oczywiście tyle naraz nie przejem, więc będę musiał pomalutku je zrywać. No ale mimo to się cieszę, że tego się udało tyle wyhodować. Mimo wszystko, tak jak powiedziałem, mimo tej choroby. Tych pomidorów, no nawet jeszcze paprykowych, nie pokosztowałem za bardzo. Chyba jednego tylko zjadłem, a i takiego właśnie na pół dojrzałego, więc na nie najbardziej liczę, że się uda. No ostatnio też mocno przerzedziłem paprykę, bo ona nie chciała mi rosnąć i nie chciała. No i jak widać przez ten tydzień troszeczkę koloru zaczęło łapać. Co prawda, no nie wiem, czy się uda, żeby wszystko się dojrzało, no ale zobaczymy. Papryka ostra, już nie pamiętam jak ona się nazywa, ale jest naprawdę ostra. No co nieco uda się urwać. No i myślę, że do następnej jakiejś potrawki z cukinii, bo cukinii ciągle rośnie sporo, jeszcze będzie. No i tu jeszcze muszę przerzedzić, bo o dziwo jednego ogórka nie wyrwałem i jak widać odbił. Mimo to, że też na początku go brała zaraza, to jak widać jeszcze jakiś malutki jest i tutaj kolejny do zerwania. Także te cukinki, które idą w tą stronę, no na pewno liści trzeba się pozbyć. Mimo że jesień, a tu ciągle kwiaty wypuściła dynia i te dynie to myślę, że już gotowe do zbierania, bo koloru nabrały takiego naprawdę intensywnego jak widać. A jeżeli chodzi o objętość, to już od dawna się nie zwiększają. Podobno tą dynię można jeść ze skórką. Nie wiem, ale myślę, że już w najbliższym tygodniu popróbuję. No cukinii, jak widać, też cały czas przyrost jest. Ta już jest długo i stara, więc jej na pewno zrywał nie będę. No ale żółte, jak widać, rośnie i zielona też cały czas. Także no sporo tego. Myślałem, że już pomału będzie wyrywanie tych krzaczków i przekopywanie tego terenu pod truskawki. No ale jak jeszcze wszystko w miarę się trzyma, to pewnie trzeba będzie jeszcze czekać. Ja dzisiaj też, no tak jak powiedziałem, jeszcze tej mocy we mnie nie ma dużo, więc dzisiaj to będzie ewidentnie taki dzień na spokojnie. Zobaczymy jak będzie jutro, ale dziś to po tych kilku dniach siedzeniach po prostu w budynku chcę trochę poddychać, no i przede wszystkim pocieszyć się tą przestrzenią dookoła. No i pewnie pobawić się trochę z tym miglancem. Znowu energia go rozpiera. Dostał smacznego jedzonka i biega w kółko. No, co, gwiazdor, model, wariacik, jak ty piesku się w końcu będziesz nazywał? Pewnie już niedługo się wyjaśni. Odcinek będzie specjalny, tak jak powiedziałem, pytania i odpowiedzi. No i w tym wybrane w końcu imię dla piesia. Pokręciłem się jeszcze chwilę po podwórku. No tam już widać, że idą chmurki, więc chwila, moment i zrobi się ciemno. Ale skoro też jesień, to trzeba już się pożegnać pewnie i z prysznicem, i z wanną, doszorować ją i schować do komórki, tak żeby była na przyszły rok. Bo myślę, że w lecie to ona robi naprawdę robotę. Tu jest słońce, więc takimi popołudniami poleżeć sobie tu naprawdę było przyjemnie. Księżyc jest, w zasadzie to jeszcze mniej niż połówka, ale dosyć mocno świeci. Ale i księżyc, i wiatr zamiast spokojnego wieczoru, no to jak widać coś się zaczyna. Więc chyba to prawda, że idzie zmiana pogody. Nic, ja i tak po ciemku już tu się kręcił nie będę. Posiedzę po prostu 5 minut na ławce, chwilę pooddycham, a potem jeszcze chwilę do chałupy, tam coś podłubać. Na przykład uporządkować te nasionka, które zbierałem ostatnio, bo tak na szybko po prostu wrzucane do wiader, żeby sobie jeszcze podosychały, nawet ze większymi gałązkami. Więc akurat rozdrobnić to, przełożyć do jakichś mniejszych opakowań, no i niech będzie na przyszły rok do siania. Sobota. Nad ranem pokapało troszeczkę deszczu. Nawet było go słychać, więc był dosyć intensywny. Widać, mam nadzieję, po kroplach zresztą, że jest mokro. No i tak spojrzałem na prognozę pogody. Po południu ma być deszcz, w nocy z soboty na niedzielę ma być bardzo duży deszcz. Więc teraz póki jest rzeźko, ale to powietrze jest naprawdę świeże, to ja przed śniadaniem skoczę na chwilę do lasu. Bardzo lubię zapach takiego świeżego, mokrego lasu. Chociaż tu w ostatnim czasie bardzo dawno nie było dużego deszczu. I teraz tak idąc, no też
słabo, więc ten deszcz nie dotarł wszędzie do ściółki. No ale zobaczymy. Nawet jak nie będzie żadnych grzybów, to przynajmniej sobie dobrze pooddycham. Chociaż nie ukrywam, na coś liczę, mimo tej ostatniej suszy. No bo tak jak oglądam czasami różne filmiki na YouTubie, to troszeczkę ludzie grzybów zbierają. Nie, Psinko? Szukaj, może ty coś znajdziesz ciekawego. Spacer zaliczony, ale grzybów po prostu zero. I przez te pół godzinki to jedyna namiastka grzyba, jaką znalazłem. Bo ogólnie to nawet nie ma trójaków w lesie. Nie wiem, o co chodzi. W tamtym roku i 2 lata temu było tych grzybów dużo już o tej porze. A teraz nie ma nic. Czyżby jeszcze wysyp się nie zaczął? Kto wie, zobaczymy za tydzień, za 2. Po tych deszczach może, które będą jutro. A powrót na siedlisko kończy się takim widokiem. Śniadanie zjedzone i niestety deszcz zaczyna padać wcześniej niż zapowiadali. Więc ja już teraz pozrywam sobie szpinaku, bo jednak grzybów nie było. To jutro będzie obiad ze szpinaku. Duże ładne liście, więc jakiś sos śmietanowo-czosnkowy do tego i będzie ok. No i oczywiście pomidorków, żeby też ze sobą zabrać. Bo na niedzielę, no jednak co, nie ma sensu zostawiać, nie? Jeżeli będzie tak mokro i deszczowo. I jeszcze oczywiście kilka cukinii. Kilka, no tak żeby przerobić. Czyli tutaj 6 sztuk, a reszta 6 sztuk do zabrania. A reszta, no cóż, niech sobie jeszcze dorasta, bo sporo takich młodych, jak widać, i nawet malutkich. No a te takie duże, które już mają ciemną skórę, no zostawiam. Nie wiem, czy coś z nich będzie, czy nie, ale już na pewno one pierwszej świeżości nie są, więc nie ma ich co męczyć. Zaraz jeszcze jeden koszyk przyniosę, pozbieram resztę takich małych, no i to trafi standardowo do piwnicy. Na dworze już drobny deszczyk, więc wracam do remontu. Tak też miało być, póki nie pada, to po prostu na dworze, a teraz w budynku. Ostatnim razem skończyło się na tym, że загruntowałem sobie tą ścianę i w zasadzie te miejsca, gdzie idą przewody, te bruzdy. Więc teraz rozrobię troszeczkę tynku. No i na pewno gdzieś od tego fragmentu aż do końca tych rur położę. Kupiłem Goldbanda. Bardzo dużo osób sugerowało, że to dobra rzecz, więc spróbuję, jak będzie się tym pracowało. Kolor biały nie jest, taki bardziej kremowy można by powiedzieć, ale ma bardzo fajną konsystencję i jest taki mega lepki, więc wydaje się, że naprawdę będzie fajnie się nim robiło. Zobaczymy za chwilę. Pomocnik przyszedł, więc może i pomocnik troszeczkę tutaj coś zrobi. No, dopatrzyłem się, że ma jakąś rankę na pysku. Nie wiem, czy to jakaś walka, czy gdzieś się skaleczył. No, biega po okolicy, po różnych krzakach. Z pieskami czasami innymi też tam się wdaje w rozmówki, powiedzmy. Więc kto wie, co mu się tutaj wydarzyło. Nie, Psina? A tam po co wlazłeś? Pomiędzy ten słupek a budynek, co? No nie wierzę. Spory deszczyk pada, jak widać. I ktoś się jednak przekonał do budy. I w tej budzie sobie fajnie poleguje. No rozmiarowo myślę, że idealna dla niego, ale teraz tak jak patrzę, to ma troszeczkę za krótki daszek i boję się, że jak będzie deszcz w tą stronę, to może mu do środka zacinać, więc albo trzeba będzie coś pokombinować z tym daszkiem, albo może tą budę przestawić w ten sposób, żeby wejście nie było tak, tylko na przykład w tą stronę. Wtedy ten daszek by jednak bronił przed zacinaniem do środka. Okej, to tynk położony, no całkiem się w nim kładzie. Na pewno nie spada nigdzie, bo jak widać podłoga suchutka, nic mi nie skapło, a wszystkimi innymi gdzieś tam zawsze mi się troszeczkę obsnęło. Próbowałem też przemyć przed chwilą, ale jeszcze za wcześnie, dosyć powoli on wiąże, więc tak naprawdę gdzieś za pół godzinki przemyję to dokładniej. No a w międzyczasie otuliny. Kupiłem otuliny do rur, tak jak mi radziliście. No i muszę się zastanowić, jak je tutaj rozprowadzić. Na pewno nie będę tego robił dzisiaj, bo pierwsze co, to trzeba będzie podłączyć wodę, zobaczyć, że jest wszystko szczelne i dopiero potem położyć otuliny. A to, co mi zostało, to w zasadzie z tej strony
łączenie, ale bardzo niewygodne, więc tutaj jak będę miał jakiegoś pomocnika, to wtedy to zrobimy we dwóch. Po prostu się boję, że tu mi się krzywo coś zgrzeje, no i wtedy będę miał olbrzymi problem. Ogólnie nie wiem też, czy to na pogodę, czy co. Może od pogody w zasadzie, nie na pogodę, no bo pogoda się zrobiła taka sobie, można by powiedzieć, jesienna, ale coś mnie zaczyna boleć głowa. No nie wiem, czy to po tym przeziębieniu, czy faktycznie ta dziwna pogoda. Deszczyk niby ustał, no ale jest chłodno i tyle. Także pewnie 10-15 minut teraz przerwy, chwilę się coś napić, odsapnąć, no i zobaczymy, co dalej. Przysnęło mi się i to prawie 1,5 godziny. Zrobiła się 15, więc cóż, idą już te wieczorne chmury. Co prawda szybciej niż zapowiadali. Ja teraz też jeszcze spojrzałem na radar chmur. No i ogólnie to nie jest jeszcze największa chmura. Największa chmura będzie za jakieś 2 godzinki. Więc nie wiem, czy coś więcej uda się dzisiaj tu podziałać. No na pewno nie na dworze. Ja teraz zjem sobie coś na szybko. No i spróbuję jeszcze trochę może remontu. Głowa dalej mnie ciśnie, więc na pewno za prąd, za elektrykę nie będę się zabierał. A żałuję bardzo, bo dzisiaj chciałem to zrobić. No trudno, pewnie następnym razem uda się to zrobić. A co dzisiaj? Nie wiem, pomyślę, no pewnie jakaś taka drobna sprawa, którą będzie się dało robić przy lekkim bólu głowy. Piesek w budzie, no ledwo go widać, bo śpi, ale w budzie. Także szybkie jedzonko i lecimy tam do budynku z powrotem. Z takich pierdołowatych rzeczy, które nie wymagają większego myślenia, to usunę ten kran. On i tak jest mi tu niepotrzebny, nie będę z niego już korzystał, więc nie ma co, żeby on na tej ścianie wisiał. Podstawiłem wiaderko, ale zacznę od piwnicy. Ta rura wchodzi w tą wielką dziurę, którą ktoś kiedyś wykuł. No i idzie tak. No ciekawie jak to kładł. Ktoś kiedyś układał, znaczy jakiś hydraulik. Moja rura od wyprowadzenia na dworze. No i gdzieś tu, gdzie jest wejście już wykute w ścianie, będzie ta rura nowa, docelowa na kuchnię. Psinko, a ty co, nie boisz się zmoknąć? Przyszedłeś tu? Psiunia. Parasolka ja wziąłem, a ty co? Nie boisz się deszczu, nie? No to trudno. Okej, zakręcam na pewno ten zawór, no i próbuję odkręcić tą nakrętkę. Rurka PEX odkręcona, ale niestety to przyłącze, które to było w celowy zawór wpuszczone, redukcja w zasadzie do 3/4, a potem do 1/2, no nie idzie. Muszę jakąś drugą, dużą żabkę przywieźć, bo boję się po prostu, że cała ta konstrukcja mi pęknie gdzieś w innym miejscu. Dlatego bez kontry, drugim kluczem nie będę się z tym szarpał. Idę teraz po prostu wykręcić kran w środku. Kran bez większych problemów, ale zobaczymy zaraz, czy i krzywki wejdą bez takich większych problemów. Bo jeżeli wykręciłbym krzywki, no to w zasadzie miałbym to prawie na równo ze ścianą i może nawet nie trzeba będzie kuć. Zaraz się okaże. I niestety krzywka nie wytrzymała. Ukręciła się po prostu i musiałem ją potem żabą wyszarpać. Ukręciła się, więc tutaj został w ścianie gwint. Zresztą o, tutaj ostry fragment wystaje. No, coś czuję, że z tą będzie identycznie, więc pewnie czeka mnie kucie. No cóż, i tak to wywalić trzeba ze ściany. I tak. Tu, gdzie była zimna woda, to prosta piłka, wcale się nie bawiłem w wywalanie tej rury, tylko po prostu przeciąłem tego peksa przecinakiem. No a tu, gdzie teoretycznie powinna być ciepła woda, czyli po lewej stronie, no oczywiście żadnego doprowadzenia rury nie było, a po prostu wbita w ścianę taka rura. Ja na początku myślałem, że jest jakieś kolanko czy coś, próbowałem to wyszarpać, dopiero potem się okazało, że to jednak wchodzi w ścianę. Namordowałem się, ale to też mi pokazało, no dosłownie 10 cm w ścianie, jak ja jeszcze nie mam siły po tym przeziębieniu, czy po czymkolwiek. No, malutka dziurka, a ja się zmordowałem, jak nie wiem. Przypomniałem sobie o jeszcze jednej rzeczy, którą w sumie chciałem też od dawna zrobić.
Otóż do tego będzie mi potrzebny stary telefon, stary akumulator, no prostownik to teraz tylko na chwilę, ładowarka samochodowa, no i jakiś kabelek, a szczegóły za chwilę, o ile to się powiedzie. Akumulator, mimo że starutki, to żyje, nawet udaje się go cokolwiek podładować w tej chwili. Myślę, że nie będzie na pewno działał tak jak nowy, no ale na cokolwiek wystarczy. Telefon też się udało skonfigurować, mimo braków zasięgu, a w zasadzie pojawiającej się tu od czasu jednej kreski zasięgu, no to na takiej jednej kresce i od czasu do czasu też 4G wpada, jakąś tam fotografię udaje się wysłać, więc będzie z tego taki prosty monitoring. W tej chwili znowu internet uciekł, ale jak widać udało mi się to skonfigurować i nawet wyświetlić obrazek, więc jak będzie się od czasu do czasu ten internet pojawiał, no to przynajmniej takie fotki, co się dzieje, jakieś pojedyncze strzały będą tutaj widoczne, więc będę mógł sobie zajrzeć i zobaczyć, co się na siedlisku dzieje. Nie będzie to nagranie takie w czasie rzeczywistym, bo w tej chwili jak patrzyłem, wysyłane jest 2-3 klatki, czyli 2-3 zdjęcia takie proste, małym formacie na sekundę, no ale zawsze jakby jakaś osoba się tu kręciła, to podejrzeć będzie można. Z takich drobnych rzeczy mam jeszcze prowadnicę do ogarnięcia. Tu jest widać ślad po moim ostatnim nawiercaniu, gdzie zużyłem wszystkie wiertła jakie miałem, więc teraz dokupiłem porządny zestaw, mam nadzieję, że wytrzyma. No i wywiercę z drugiej strony taki otworek, gdzie będzie smarowanie i tak jak jeszcze się przyjrzałem, to pomiędzy tymi oryginalnymi oczkami a rowkiem łańcucha jest przestrzeń. O, teraz ją myślę, że troszeczkę widać i przez to idzie na łańcuch smarowanie. Tu gdzie ja wierciłem takiej przestrzeni nie ma, więc wezmę też najmniejsze wiertełko 1,5 i spróbuję się tu wwiercić. Uda się to dobrze, nie to nie. Prowadnica była i tak bardzo tania. W sumie i tak nikomu się pewnie innemu nie przyda taki wymiar. Więc co będzie, to będzie. Próbuję. Wiertła to nie najwyższa półka, ale powiedzmy, że taki średniak, bo nie na pewno chiński badziew. A prowadnica, no twarda jak nie wiem. Firma jak widać kosztowała grosze, a przewiercić wtedy się męczyłem i teraz też może po minucie, może nawet nie, wiertło poszło, więc szkoda się z tym dalej szarpać, jest to po prostu bez sensu, za twarda jest ta stal. Ciekawe jakby ta prowadnica się sprawowała w normalnych warunkach, to znaczy z dobrym smarowaniem. Jak ja ją założyłem na moją piłę, no to było wszystko ok. No jest na pewno też dużo cięższa niż ta oryginalna prowadnica. No ale nie ma sensu się męczyć z wierceniem tego. Nie chcę to po prostu przechodzić ani w tą, więc szkoda po prostu łamać na to wierteł. Trzeba będzie zawieźć piłę i kupić jakąś nową prowadnicę na wzór. A ta, nie wiem co z nią. Solidna, wydaje się, że jest, no ale do mojej nie pasuje. Przyniosłem trochę rzeczy do samochodu, bo będę jednak odjeżdżał. Teraz chwilę mniejszy deszcz, więc popakowałem to, co mam do zabrania. No i ogólnie nie jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, bo się większość czasu po prostu tak przekręciłem. Robota mi w ogóle nie szła. Można by powiedzieć, że praktycznie dzisiaj nic nie zrobiłem konkretnego. Same jakieś pierdółki. No, deszczyk przestał, to nawet sarenki zaczęły biegać po polu. Ale ogólnie tak, spojrzałem jeszcze w pogodę, w nocy ma być zlewa, jutro mają być też takie przeloty jak dzisiaj. No ja bez sił, bez energii jeszcze to nie ma sensu, żeby tak tutaj jak dzisiaj krążyć i zastanawiać się nad tym, co robić, co nie robić. Lepiej jeszcze jeden dzień się wyleżeć i przyjechać po prostu za tydzień z podwójną siłą. Mówię z podwójną, bo mam nadzieję, że następny weekend będzie jeszcze lepszy, dłuższy niż ten. Plan jest taki, żeby czwartek, piątek był wolny, no i sobota, niedziela to wiadomo, więc wyszłyby 4 pełne dni na siedlisku i oby to się w końcu udało, bo roboty cały czas dużo. A dzisiaj to cóż, no jeszcze chwilę się pokręcę, póki jestem przestój w deszczu, no i potem pewnie trzeba będzie się zbierać, bo już godzina prawie 18. Monitoring prowizorka ustawiony, kabel po prostu podłączony do akumulatora. Ciekawy jestem, ile to wytrzyma. Oczywiście można by się bawić w liczenie pojemności akumulatora i tego, ile zabiera ta ładowarka, no ale nie ma to większego sensu, no bo akumulator już jest naprawdę stary. Niech mi wytrzyma chociaż 2 dni, to i tak będzie dobrze. Także tym akcentem się żegnam
i do następnego razu.